Bez kroku trzeciego, bardzo mi przykro, ale za wiele nie osiągniesz. Temat wyświechtany. Po prostu wszyscy o tym wiedzą. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy chcesz robić interesy z kimś, kto jest smutny? Nie. Tak czy nie? Nie. Czy chcesz mieć partnera, który jest nudny? Nie. Czy chcesz mieć klientów, którzy są złośliwi? Nie. Czy chcesz wyjechać na wakacje z polskim autokarem? Oj, byliśmy teraz w Maroku i słuchajcie, idziesz sobie wybrałem sobie 4-godzinny masaż z bajerami. Wow, to było południe, kiedy ja robiłem coś innego, moja żona coś innego, a więc każdy się relaksuje. Wychodzę sobie, ponieważ to był pierwszy raz, uwielbiam masaże w każdym miejscu i to był pierwszy raz, kiedy zostałem umyty wręcz prawie, gąbką przez panią inną. Oczywiście umyty w majtkach i nie myty wszędzie, ale jak mi głowę nawet umyła i wszystkie inne rzeczy poza tymi rzeczami, no to naprawdę czułem się inaczej się czułem, taki dumyty bardzo. No i w pewnym momencie mówi, dobra, that's it. Ja mówię, okej. Stoję, zmoczony, leci się ze mnie jak z psa. Mówi, to tam tutaj pokazuje mi na migi, bo po angielsku nie za bardzo. Założyłem szlafrok, no i wychodzę. Piękna leżanka, podają mi, wiesz, tu do picia, tu deserek. I nagle drzwi się otwierają. Yes! Igorków! Bum! Bomba do jacuzzi. Igorek wpadł. Zaraz za nim Tomuś. Potknął się, prawie sobie kły rozbił o jacuzzi. Na to wyszedł tatuś. Tam, dam, 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 dam. Tatuś wszedł do jacuzzi, woda leciała do mnie. Wyszła mamusia. Za zimna woda w tym jacuzzi! Stefan! 30 minut, kiedy miałem odpoczywać i relaksować się, słyszałem ich dyskusje i kłótnie o tym, że wyjazd do Maroka w ogóle był bez sensu i gdzie ty pojechałeś, i następny raz to ja wybieram wakacje. No szkoda. Jak wtedy zapragnąłem ciszy i pomyślałem sobie, coś w tym jest, że fajnie byłoby jeździć tam, gdzie naprawdę mówią w innym języku. Ponieważ jak gadają pod nosem, to nie wiesz, co o tobie mówią. Nie? Jedno jest pewne. Nie chcemy spotykać się z takimi ludźmi. Chcemy czego? Chcemy kolorytu w życiu. Chcemy barw. Chcemy emocji. Chcemy namiętności. Chcemy czegoś fajnego. Chcemy życia. Nie chcemy nudy. Nie chcemy kogoś, kto nas załamuje. Nie chcemy kogoś, kto nas ogranicza. I teraz popatrz na swoje życie. Oczywiście czasami masz pewne przykłady. Są ludzie dookoła nas, którzy mają troszkę więcej energii. Z racji wykonywanego zawodu, może z racji tego, że sobie nosu pudrowali, albo jak wiesz po ostatnim filmie Wilka z Wall Street, może jakieś lemony sobie wzięli. Nie wiadomo. Są różne dodatki, które można stosować. Wszystko jest dla ludzi, ale sugeruję poszukać tej pasji, energii, namiętności w nas. I znowu, bardzo prostym testem, który pozwoli Ci wybrać stąd, na czym się skupić, jest test emocji, test energii. Wybierz tematy, które są dla Ciebie najbardziej emocjonalne. Takie, które Cię podniecają, które Cię kręcą. Lub w drugą stronę, drugi test bardziej tragiczny, wybierz tematy, które najwięcej Cię bolą. Pokieruj się trzecim krokiem. Pasją, energią, namiętnością. Z reguły ona jest w dwóch miejscach. Albo tam, gdzie jest świetnie, albo tam, gdzie jest źle. Wtedy dookoła tego możesz zastosować turonowe widzenie. Wiesz, że jest problem w biznesie. Powiedz mi, jaki szef firmy, który ma naprawdę dużo negatywnych emocji w biznesie. Ludzie go oszukują, klienci nie kupują, wydziwiają, non-stop jest problem. Czy ten człowiek ma jakąkolwiek szansę wyjechać na wakacje takie i zrelaksować się? Nie. Pojedzie, będzie kolejnym pijanym Polakiem, który skanduje, wiesz, ole, ole w autokarze albo rzuca się na bombę, uwali się przez tydzień, dwa, zapije smutki, wróci do domu, jeszcze będzie bardziej skacowany niż to tylko. Czy młoda dziewczyna, która właśnie przechodzi zawód miłosny, która straciła miłość, czy ona jest w stanie skupić się na biznesie? Nie ma szans.
Z reguły te emocje nas odciągają. Te pozytywne nas popychają do przodu i podniecają, mówią, jest, zrobię, dam radę. Te negatywne nas osłabiają. Te negatywne nas trzymają, pilnują, żebyśmy nie poszli dalej. Dlaczego nas pilnują? Oczywiście, z bardzo prostego powodu. Dużo więcej mówię Ci o tym na szkoleniu Lab, Life Autopilot, ale to, co dzisiaj Ci wystarczy, to jest prosta informacja. To jest sygnał. Negatywne emocje i pozytywne emocje to jest sygnał. Negatywne emocje to jest sygnał o tym, czego Twój organizm i Ty nie chcesz w życiu. A więc zacznij pracować nad tym, żeby to konkretnie eliminować. Nie zrobisz tego jednym ćwiczeniem, nie zrobisz tego jednym weekendem. To są czasami lata. No jeżeli przez lata generowałeś, że ma 40 lat i mówi, Michał, moje życie jest do dupy, no to co najmniej 20 lat to było świadome życie, tak czy nie? Jeżeli 20 lat generowałeś sobie życie do dupy, to myślisz, że jedno szkolenie Ci da coś? Jedna książka? Jeden live'ik darmowy? Nie. Możliwe, że potrzebujesz kolejnych 20 lat pilnowania się, żeby każdego dnia przyświecały Ci właśnie takie emocje. Żeby każdego dnia było kolorowo. Szukaj tego kolorytu, ale tego kolorytu Twojego, tego pozytywnego, emocjonalnego i dookoła tych tematów rób ewidentnie biznes, twórz nowe połączenia, relacje z ludźmi. Szukaj miejsc, w których naprawdę jest gorąco. Tego Ci życzę i trzymam kciuki, ponieważ sam pochodzę z miejsca, w którym było ciemno, zimno i słabo. I na początku dokładnie tak robiłem. Powiedziałem sobie, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. I każdego dnia na to patrzyłem i przypominałem sobie, każdego dnia. Nie chcę, nie chcę. Najpierw minęło kilka miesięcy, zmieniło się troszeczkę i cały czas huźdawka, później kilka lat i było już dużo lepiej. I pewnego dnia przed taki przełom mówię, wow, kurde, pamiętam z pół roku, gdzieś patrzę w notatki, pół roku temu był jakiś dół taki emocjonalny, taki, coś mi nie wyszło, byłem zdenerwowany. Wow, udało się. Jeżeli mnie się udało, nie? To tobie też się uda. Proste. 2 minuty na podsumowanie wniosków. Za 2 minuty zapraszamy dalej, a teraz popatrzę na Wasze odpowiedzi. Przemysław, a gdy to, czego nie widzimy, daje nam chleb, a to, co byśmy chcieli robić, jest daleko w polu, jak to rozwiązać? No to bardzo prosto. Bardzo prosto. Robić to, co daje chleb. Nie wydziwiać. Od lat powtarzam, że zarabianie na tym, co jest naszą pasją, to przywilej. Kiedyś mówiłem tak, jak to młody i głupi trener rozwoju osobistego. Rób tylko to, co cię kręci, rób tylko to, dzięki temu do końca życia nie przepracujesz ani jednego dnia. Brednie małego, nawiedzonego chłopca, który liznął kilka książek i kilka szkoleń. No, na szczęście człowiek dorasta, starzeje się. I takie wnioski przychodzą, kiedy już jest koniec z tobą. 40 lat, za 3 lata. Poważnie. Rób to, co ci daje chleb. Nie wydziwiaj, zamknij. Wiesz co? I robisz swoje. Ale analizuj. Analizuj i nikt nie powiedział, że nie możesz robić tego później. I jeden z kolejnych kroków ci odpowiada na to pytanie bardzo dokładnie. Także bądź ze mną. Dorota pisze, masz rację, że trwa to lata. Mnie zajęło 6 lat, żeby dziś cieszyć się rozwojem i sukcesem. No, dokładnie. Maniek. Hola, sam powiedziałeś, że kręci nas mnóstwo rzeczy, a człowiek jest w stanie skupić się na niewielu. Dokładnie. Więc rozwijanie kilku naraz wypali nas. Oczywiście. Tylko jest pewnego rodzaju różnica, czy robi to początkujący, czy ekspert. Ponieważ w chwili, kiedy zaczynasz, potrzebujesz się skupić na temacie. W chwili, kiedy już masz naprawdę konkretny biznes, kiedy życie jest poukładane, możesz naprawdę robić dużo więcej. Ale popatrzmy, przecież ewidentnie mamy, tak jest. Przed nami krok 4 i krok 4 dokładnie Ci na to, Mańku, odpowie. Sebastian, niestety troszkę się oszukiwałem, że w ciągu kilku lat da się wyprostować to, co było smutne w moim życiu. No, takie życie. O, dobrze, Agata fajnie pisze. Ja nie rozumiem jednak jednej rzeczy. Jeśli się skupiam na jednej rzeczy, a ona się nie układa, a inne tak, więc na monotematyczność lepiej nie wybierać czegoś dla nas ważnego. No oczywiście, że musisz wybrać coś ważnego i to tylko pokazuje, że Twoja iluzja
celu, powiedzmy pragnienia, jest gdzieś zupełnie indziej niż twoje życie. Czyli zapominasz nazwać tego po imieniu. Hobby. Czyli pracujesz przez 20 godzin dziennie przy połowie ryb. Powiedzmy, jesteś w dalekich fiordach, masz swój kuter. 20 godzin dziennie łowisz sardynki. I wracasz do domu i jesteś zdołowana. Znowu dzisiaj nic nie napisałam. A chcesz być autorką książek. Coś mi się wydaje, że raczej nie napiszesz książki. Chyba że weźmiesz sobie urlop i napiszesz książkę o sardynkach. Rozumiemy? To jest oczywiste. Po prostu ewidentnie jest źle wybrany cel. No, Sylwia, robi to, co cię kocha, milowy krok. Zajmuję się od roku tematem, który mnie nie kręci, no i się ociągam. Czy mówiąc konkretnie, prokrastynuję. Zmarnowałam rok życia na pisanie książki, która mnie nie inspiruje. To takie tam, nie? Rok czasu. Na szczęście masz jeszcze trochę lat przed sobą. Jak widać, pierwsze 3 zajęły nam godzinę. Zostało nam 6, a więc może się zmieścimy w 15 minutach. Wystarczy, że trochę przyspieszę po prostu, że będę mówił tak, że nie zrozumiesz, ale tak naprawdę nie o to chodzi, prawda? A więc jedziemy. John Locke mówi, twój cel powinien być wystarczająco niski, aby go osiągnąć i wystarczająco wysoki, aby miał dla ciebie znaczenie. Kim jest John Locke? John Locke to nie jest ten John Locke z filmu Lost, Zagubieni, nie. John Locke to świetny facet, który napisał serię książek, która na Amazonie pozwoliła mu zarobić miliony. Serię. Regularność, konkretność swojej pracy, krok po kroku. Na jednej książce zarobił 200 000, na drugiej 300, 400 i tak dalej. Kupiłem jego książkę, żeby dowiedzieć się, jak to zrobił. Świetna pozycja, bardzo lekka, czyta się, wiesz, facet pisze, jak to osiągnął po prostu. I to zdanie bardzo, bardzo trafiło w mój system, ponieważ od lat piszę książki, kilka napisanych na komputerze, kilka nawet już zostało wysłanych do niektórych redakcji, które powiedzieli, wow, będziemy wydawali. Ja stwierdziłem, nie, wiocha. I dobrze, że tak zrobiłem, ponieważ wstydził mi się dzisiaj tego tekstu. Jak czytam te teksty, to po prostu odpadam. W tym roku mam konkretny cel i plan. W październiku zobaczysz moją pierwszą książkę. Gwarantuję ci to. Gwarantuję ci. Od mamy którego? 8, 9? 9. Mamy 9 stycznia, czyli no już tak siedzę nad nią od miesiąca. Od miesiąca już sporo jest napisane. Dlatego też na pewno widzicie, nasza aktywność antyhejterska się zwiększyła, ponieważ będzie to książka właśnie o tym, jak zostać guru sekty, jak zbudować biznes w dzisiejszych czasach, który konkurencja, twoja negatywna konkurencja nazwie sektą, jak walczyć z tymi, którzy rzucają ci kupę w twarz, zamiast zapłacić za twoje usługi, czyli z hejterami, a więc bardzo, bardzo mocne tąpnięcie na rynku i mam nadzieję, że jeżeli będziesz z nami na milionowym klubie w październiku, planujemy ten event na 3,5 tysiąca osób, także łap swój bilet, jeżeli masz ochotę, przyjechać do Kalisza i wziąć pierwszy raz udział w największym w Polsce evencie tego typu, ponieważ z moich danych jeszcze żaden Polak nie zrobił eventu na 3,5 tysiąca osób. Ale to nie będzie miało znaczenia. Znaczenie będzie miało to, że te 3,5 tysiąca osób chcemy, żeby było ewidentnie takie, jak do tej pory mówiliśmy. Wesołe, pełne pasji, namiętności i chęci zmian życia, ponieważ będziemy mieli bramki, które będą wychwytywały hejterów. Takie bramki, zamówiliśmy je w Singapurze. Oni non-stop mają do czynienia z zakaźnymi chorobami, a więc są w stanie, pierwszy raz jak przekraczałem tam granicę między Kuala Lumpur i widzę, że gość na mnie podejrzanie patrzy, a więc tak lekko zwątpiłem i on tak mnie obserwuje, wyciągnął jakiś taki duży pistolet, nakierował na mnie. Mówię, nie sisę, kajne kręcę. Ale nic się nie stało. Kiedy go minąłem, zobaczyłem, że mają ekraniki, na których widać z daleka temperaturę, ponieważ wtedy była ta wielka akcja z pseudo-chińską, świńską grypą. A więc z daleka, jeżeli twoją temperaturę widzieli, jak twoje czoło wygląda. Moje czoło było troszeczkę za gorące, ponieważ, wiesz, głupota powoduje, że podchodzi temperatura do góry. A więc jak skierowano mnie pistolecik i zmierzył tą temperaturę konkretnie, zobaczył, że mam tylko te 37, a nie 39. Dowiedziałem się od znajomego, że gdybym miał wtedy między 38 a 39, czyli zwykłe przeziębienie, 2 tygodnie. Podeszliby w maseczkach, zawinęli mnie i dostałbym fajny pokoik na 2 tygodnie, żeby wyzdrowieć. A więc my planujemy dokładnie taki sam system przy milionowym klubie.
Jako że nie mamy takich warunków jak w Kuala Lumpur, to nie będą 2 tygodnie, tylko to będzie jak wilk z Wall Street. Będzie tarcza, będą strzałki, nie będziemy mieli karów, ale będziemy mieli hejterów. Moi drodzy, czyli nasz cel powinien być niski, aby go osiągnąć, i wystarczająco wysoki, żeby miał dla nas znaczenie. Jak to w takim razie zrobić? Zrobiliśmy pierwszy krok. Przeanalizowaliśmy, gdzie jesteśmy. Zapisaliśmy stan gry, zrobiliśmy save. Wiem, kim jestem, wiem, co znaczę, wiem, co osiągnąłem, wiem, z kim jestem. Mogę zapisać, z kim się przyjaźnię, ilu mam znajomych, ile mam pieniędzy, jak jestem zdrowy, ile ważę, ile mam ciuchów w szafie, jak często wyjeżdżam, ile mam w domu książek. Mogę zapisać niemal wszystko. Jeżeli trudno ci jest zapisywać, po prostu weź telefon i nagraj. Audio notatkę. Weź kamerę i nagraj. Zrób zdjęcia swojego domu. Popatrz na to, jak mieszkasz, ponieważ bardzo często ludzie mówią, nie osiągnąłem sukcesu, jestem biedny, nie mam kasy. A widzisz na fejsie, że właśnie zmienił mieszkanie. Właśnie kupił sobie nowy sprzęt. I pytasz go, ty, ale przecież chyba za to mieszkanie płacisz. No tak, no ale wiesz, to tu się cieszyć z tego mieszkania, jak trzeba jeszcze je pomalować. Ale masz tą chatę, a inni nie mają. Właśnie widzę, że kupiłeś nowy komputer, kupiłeś sobie nowy telefon. No tak, no ale wiesz, uzbierałem na to. No to ciesz się. A więc bardzo często pomijamy te elementy. Przeanalizuj, co masz, gdzie jesteś. Później pójdź dalej. Zacznij skupiać się tylko na tych tematach, które ewidentnie są twoim celem. To ty musisz brać, nie ja. Nie obarczaj mnie odpowiedzialnością, że ja mam mówić, gdzie masz iść. To ty musisz wiedzieć, dokąd chcesz dojść. Ponieważ popatrz, jak jesteś w stanie dokądkolwiek dojść? Powiedzmy, że chcesz obrać najprostszą możliwą drogę, czyli prosto przed siebie. Jak w Alicji z Krainy Czarów, tak? Alicja w Krainie Czarów spotkała kota i spytała się: kocie, którędy mam pójść? Kot spytał: a dokąd chcesz dojść? No nie wiem. No to nie ma znaczenia, gdzie pójdziesz. Idziesz przed siebie. Jeżeli zrobisz analizę, punkt A, to masz już jeden odnośnik. Kiedy twój cel, twoje marzenie, twój plan ma zostać zrealizowany, to jeżeli go określisz, to masz już 2 punkty. No kłania się podstawowa matematyka, tak? Dzięki czemu możesz określić odległość. Jeżeli do tego wszystkiego będziesz zapisywać czas, to jesteś w stanie określić co? Prędkość. A jeżeli do tego wszystkiego narzucisz tunelowe widzenie, monotematykę, wybór tylko pewnych tematów, kilku, pokazałem na przykładzie rodziny, że kilku, to jesteś w stanie przyspieszyć, jesteś w stanie przycisnąć, ponieważ będzie to cały czas w jednym kierunku. Oczywiście wiem, że brzmi to prosto, ale wystarczy wykonywać każdy krok po kolei. Najpierw analiza, save, później monotematyka, później co? Trzecie? Pasja, energia. Jeżeli twoja podróż przypomina, wiesz, Sancho Panza, stary! Co? Jedziemy już, tak i jedziemy. No. Ile jeszcze będziemy jechali? Nie wiem. No takie życie to jest w ogóle do dupy, tak? Znasz chyba te powiedzenia, że nie podniecaj się celem, ale podniecaj się drogą. Żeby podniecać się drogą, to jest coś, co zajęło mi wiele lat. Zrozumiałem to niedawno, że sukces to jest droga, trzeba się cieszyć tym, co się dzieje. Przestałem się jarać z wielkich celów, co spowodowało, że w poprzednim roku takich nie miałem. Przestałem się naciskać, zacząłem się cieszyć tym, co mam każdego dnia. Minął rok, podsumowałem, mówię: wow, to życie było łatwiejsze, fajniejsze, a więc teraz mogę dorzucić kilka celów, dokładnie według systemu 9-milowych kroków, za chwilę się dowiesz, ile. I dzięki temu mogę zadbać, żeby mieć frajdę w trakcie. A to, że liczy się droga,
a nie cel, odpowiedź na to pytanie dostałeś i dostałaś w poprzednim kroku. Pasja i energia. Jeżeli masz tą pasję i energię, tą frajdę podczas drogi, to już wygrywasz. Jeżeli jej nie masz, no to sorry, ale życie, w którym szukasz siebie, cały czas zdołowany, nieszczęśliwy i smutna i otoczona zwykłymi dziwnymi ludźmi, sorry, nie dla mnie.